Optimus Prime. Prime, make something of yourself. Siemano gracze Rise of Kingdoms, jak pewnie widzieliście niedawno Supreme Strife został niedawno jakby tak już podobierany, królestwa już po raz kolejny stoczą swoje pierwsze, kolejne boje, ale już będzie więcej tych nagród do zdobycia. Ja oczywiście no, nie dostałem się tam, nie będę ukrywał, dalej jest to samo, czyli 64 najlepsze, jakby tak powiedzieć, konta, znaczy nie, powiedzmy inaczej, 64 najlepsze pakty, gdzie nie tyczy się najlepszych graczy, tylko można powiedzieć, że bardziej się tyczy z tego, że no potrzebują tam po prostu jak najwięcej ludzi z dużą siłą, czyli teraz była nawet chyba taka rekrutacja 130-140 milionów, żeby w ogóle się tam dostać. Wiem, że nawet jeden z Apo graczy, który z nim tam tworzył w ogóle tego Supreme Starfire'a, no pisał nawet po ludziach, żeby jeżeli masz 130 milionów, dawaj do nas, bo my chcemy zagrać w końcu to. No i tam się złapali na 50. miejsce, nie? No ale sam sobie ta wieczna waś na polskie, no dla mnie jest taka średnia, nie? Ja uważam, że tu będzie waste naszych troszeczkę, czy może nie pieniędzy, ale bardziej będzie waste tego, że no będzie coraz mniej zwracane z tego, co wiem od Lilith. Zobaczymy, ile tego będzie też rzeczywiście zwracane. Fajnie byłoby to zagrać, fajnie by było wam to pokazać po prostu na live'ie. Może się kiedyś uda, może się na to kiedyś zapiszę i do kogoś załapię. W końcu. Nie mam nie wiadomo jak takiej dużej siły, dopiero po zenicie ta siła wywali, wiecie, nie wiadomo jak w kosmos, więc na pewno gdzieś tam na pewno się pojawię w tym evencie, żeby zagrać. Zobaczymy oczywiście jakie tam będą zwroty surowców, żołnierzy, czy też wiecie, speed-upów, no bo na razie chyba to tam jest jakaś mała opcja zwrotu, albo jest tak jak przy pierwszym pakcie. Mogę się mylić, więc mnie poprawcie. No ale jest parę rzeczy, które tutaj się pozmieniały na pewno. Pierwszą rzeczą jest to, że no będziemy mogli obstawiać sobie tutaj za tak monetki, ale te monetki musimy kupić za rubiny. Czyli jeżeli chcecie 100 rubinków wydać, 1000 monetek macie złotych krążków do wykorzystania. Dostępnych mamy jeszcze 39 000, tam było chyba 40 coś. Ja tam postawiłem chyba na 2489. Tak, na 2489, 10 koła. Wiem, że to nie jest dużo, no ale może się uda wyciągnąć jakieś fajne nagrody, a nagrodami są klejnoty, czyli im więcej tutaj wyciągniemy tych monetek, tym więcej tych rubinków będziemy mogli potem sobie tutaj rzucić. No popatrzcie, 40k, tu mamy 10, no 50k, tutaj jeszcze te 10, no jest dużo rubinów do wyciągnięcia z tego, więc jeżeli się uda i te eliminacje i te pierwsze walki zaskoczą i ja tutaj jakby tak będę mógł to z tego to jakby wyciągnąć trochę tych monetek, no to fajnie by było. Zobaczymy jak to będzie wyglądać i jak królestwa będą też walczyć. Może to być malutki scam, no bardzo dużo ludzi stawia raczej na GV, bo GV w tym momencie tam bardzo mocno jest. Ja osobiście poszedłem troszeczkę w inną opcję, stwierdziłem, że 2489 tutaj sobie powalczy. No największym chyba rywalem to jest Justice, czyli tutaj 1-3, tak? 1-3-6-5 tam jest większych graczy, ale to wiecie, tu są tak pomieszane te pakty, że tak nie do końca też wiemy kto z jakiego KD jest. Wiem, że 2489 miało mocną ekipę ostatnio, więc stwierdziłem, spróbuję, zaryzykuję i też tak po prostu zrobię i postawię. Wieczna waść jako sama w sobie jest taka moim zdaniem bardziej typowo dla Welli, dla ludzi pay to win, którzy naprawdę dużo będą tam pakować kasy i Lilith z tego też będzie dostawało pieniążki. Tutaj macie na 60 dni możliwość innej teleportacji. Myślę też, że takie rzeczy już powinny być na stałe wprowadzone. Takie jest moje zdanie, wiecie, ale takie rzeczy jak tutaj, no to dostaniemy fajnie, ale takie jak tutaj, no to powinniśmy już dostawać moim zdaniem no na stałe. No motyw Wiecznego Miasta jeszcze jest nie podany, ale to jest, moim zdaniem to jest taki mech, nie? Walczysz, starasz się i nie dostajesz tego tylko 60 dni, to jest takie, nawet jak użyjesz raz, no masz jedną KVK, no i nie, nagrody są takie średnie z tego, ale opłaca się pójść ogólnie na ten event i kupić paczkę. No bo popatrzcie, co wam pokażę. Pewnie niektórzy już widzieli, bo ja tu jestem spóźniony parę dni. Tutaj dzięki Pretelowi dostałem, jakby tak powiedzieć, taki filmik, gdzie widzicie ile można tam, chyba 80 kagów można zdobyć i to kosztuje gdzieś $50 z tego co wam chłopaki pisali.
Ale naprawdę dużo tam speed-upów, główki za 80, za 50 dolarów. Mi się zdaje, że się opłaca zakup takiego całego pasa. Ale sami możecie zobaczyć, wybaczcie za jakość, ale no taką dostałem. Same Supreme Passa, żeby oczywiście osiągnąć ten level 50, ale jeżeli ktoś tam będzie walczył i będzie się starał, to wiem, że warto skorzystać z tego. Jak widzicie, jest dużo tych nagród i moim zdaniem się opłaca w to zainwestowanie, jeżeli tam się dostałeś, bo 50 dolarów to nie jest jakoś bardzo dużo w porównaniu do rzeczy, które tutaj mamy, więc no tak to mniej więcej wygląda, nie? Mi się zdaje, że Lee troszeczkę skoczyła na kasę z tym eventem. Yagi też wieczne zakłady. Tutaj moim zdaniem, że to nie za rubiny, ale po prostu możliwość zdobycia tych rubinków w jakiś inny sposób, lub też zdobycia tych tiketów, żeby te krążki zdobywać i żeby próbować zdobyć chociaż wiecie ze sklepu więcej tych tutaj kamyczków, w sensie kamyczków, no jeżeli chodzi o rubiny. No ale, czy tam gemy, jak już mówią, wherever. Mi się zdaje, że powinni to rozwiązać tak, jak rozwiązywali to w lidze Ozyrysa. Mówię szczerze, to było bardzo dobre rozwiązanie i mi się zdaje, że Lead do tego by powinna dążyć. Samą Supreme Series 5 i te nowe nagrody mają swoje plusy, ale też, tak jak widzicie, będzie parę minut. Zobaczmy sobie ogólnie, czy tu mamy coś w zasadach poprawione ostatnio, ile tam będziemy mieli tych zwrotów, może gdzieś tu się dowiemy. Prowadzenie nagrody, zasady starcia. Wszystkie oddziały z 5% szybkości, ok. 5 wyobrażeń, ok. Zasady zmagań. Wszystko wiadomo, pakty. No tutaj kurczę nie ma nic takiego konkretnego. Kurde, myślałem, że tu będę widział, ile tam będzie zwrotu. Ofiary walk, ciężko ranni, bitwy polowe. W bitwach polo część ciężko rannych i dosyć też zostanie zabita. Bitwy w wiecznych miejscach. W bitwach w wiecznej kole część ciężko rannych jednostek 100% po obu stronach zostanie zabita. W bitwach przy wiecznej iglicy kole część ciężko rannych jednostek 100% po obu stronach zostanie zabita. Bitwy w budowle rannych jednostek 100% po obu stronach zostanie zabita. Ok. Podstawowe zmartwychwstanie 5000, zmartwychwstanie wiecznego żołnierza 5000, zmartwychwstanie ze zwoju wiecznego ożywienia każdy, czyli tam taki, tak jak będziecie na KVK1, że zakupanie jakiegoś tam pakieciku użyjemy zwoju i tam ileś nam zwraca procent żołnierzy, no tu mamy 1250, czyli kolejny pakiecik do wykupienia. Czy ten wydarzenie jest skokiem na kasę po raz drugi, jak już nagrywam filmik dotyczący Supreme Series 5, to jest skok na kasę i niestety nikt mi tego nie powie, że nie. Zresztą widzicie, jak to wszystko ostatnio się rozgrywa. Myślałem, że naprawdę wypuszczą fajne wydarzenie. No i przede wszystkim też, że każdy będzie mógł w to koncertacznie zagrać. W ogóle ta wersja, Pionier, powinna być dostępna dla większości graczy, przynajmniej dla 120 paktów, albo 100, a nie 64, bo naprawdę ciężko się w 64 chce dobić. Wiem, że niektórzy powiedzą, słuchaj Optimus, ale zrobimy 64, a czy zrobią 100, będziecie mieli mało siły, wejdziecie i w ogóle wasz pakt będzie tam gdzie was doprowadzi, będziecie jakby zaniżać jakość tego paktu i nie wygracie. Parę osób dobrze mi powiedziało na temat z Wiecznej Waśni bardzo mądrą rzecz. To są gracze, i to są duże wele, którzy grają na różnych królestwach seedu B, C lub też A, lub też grają w Imperium, tak jak 1093. Mówię, że to jest event typowo dla Welli, dla mocnych królestw, takich jak 9.3, 2.377 czy tam 1.960. To jest dla nich, to jest, wiecie, to jest dla nich taki event, nie dla mniejszych graczy, bo nawet jeżeli tam chcesz gdzieś się dostać, to jeżeli nie trafisz do dobrego paktu, czy tam do jakiejś, powiedzmy, tej koalicji, to tam dużo nie zdobędziesz tych nagród, więc, a więcej stracisz na tym, więc no, chcąc, nie chcąc, Wieczna Waść jest troszeczkę skokiem na kasę. Dzięki wielkie, że jesteście ze mną, dzięki, że wspieracie kanał, trzymajcie się, do zobaczenia i pchajmy to dalej. Elo, ekipo!